Witam, dzień doberek wszystkim. Na warsztacie straszny bałagan, ponieważ mam tu grubą robotę blacharską, cięcie, gięcie, spawanie, szlifowanie i tak dalej, więc Armagedon na warsztacie. Dawno nie nagrywałem nic o ostrzeniu, więc tu coś mi się przypomniało, a mianowicie na temat wykańczania noży i podostrzania na skórce, ponieważ kiedyś szukałem tych informacji i też uczyłem się trochę na błędach swoich, nigdzie nie mogłem znaleźć, no i taki mi wpadł do głowy pomysł na filmik. Oczywiście na samym wstępie chciałbym podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, ponieważ kilka miesięcy temu, jak zaczynałem nagrywać filmy, no miałem tylko kilku subskrybentów, nie potrafiłem nawet tak naprawdę złożyć jakiegoś filmiku do kupy, nie zajmowałem się tym nigdy, także dziękuję serdecznie. Mija już rok 2023 ku końcowi, no dobija prawie 100 subskrybentów, tak czy inaczej cieszę się z tej liczby, cieszę się, że ktoś ogląda moje filmiki, że są pomocne. To mnie motywuje do dalszego nagrywania, chociaż jeszcze nie mam takiego dużego doświadczenia, aczkolwiek jestem bardzo wdzięczny za wszelkie lajki, subskrypcje, komentarze. Pomysłów mi nie brakuje do nagrywania, tylko czasem brak czasu, ale co i raz znajdę tą godzinkę czy dwie, żeby coś tam nagrać, sklecić. No czasem się trochę dłużej schodzi z tym złożeniem filmiku. Dobra, przechodzimy do podostrzania na skórce, ponieważ szukałem długo informacji, próbowałem ostrzyć wykańczać noże na pasku, próbowałem, nie wiem, na skórce systemowej, która tu pod kątem można tą skórką sobie wykończyć w tym systemie, w którym ja ostrzę, czyli od ostrego, ale niekiedy wychodzi tak, że chcemy za bardzo wygładzić, czyli za drobne gradacje diamentów, za dużo, jak to się mówi, wylizujemy, chcemy za dokładnie zrobić, za bardzo tą skórką i okazuje się, że nóż po takim naostrzeniu, wygładzeniu on jest jeszcze bardziej taki jałowy, traci taką agresję cięcia. To wszystko zależy od stali i właśnie czasem jest tak, że czym bardziej się zaangażujemy, tym bardziej ten nóż jest jałowy, taki nieagresywny. Nieraz potrafi nawet, jak przesadzimy, ślizgać się po pomidorze, mimo że ta krawędź jest ładna, błyszcząca. Więc robienie za dokładnie nieraz nie wychodzi na plus. To wszystko, mówię, zależy od stali. Tu akurat przetestowałem sobie na tym nożu, gdyż to jest jakaś tam lepsza niż marketowa stal, ponoć 59 Hz, jakaś nierdzewka. Postanowiłem sobie, to jest nóż mój taki kuchenny, postanowiłem go naostrzyć na 14 stopni, on już jakiś czas służy, nie wiem, miesiąc, dwa. Nadal jest ostry, patrzyłem dzisiaj tnie pomidora, słabo już co prawda, ale jest w stanie jeszcze przeciąć pomidora, nie ślizga się. Ma tam może jakieś delikatne szczerbki, ale jest już tak, ta krawędź tnąca jest już jałowa. Ja pokażę, naszykowałem sobie tu gazetkę, żeby pokazać, że ten nóż, on można powiedzieć, że już rwie gazetę. Już naprawdę trzeba się postarać, żeby on jakoś tam przeciął gazetę. Zależy oczywiście pod jakim kątem, bo papier też ma swoje jakieś włókna, ale nie jest to gładkie cięcie, nie? On szarpie. Szarpie albo ślizga się. I to samo dzieje się z goleniem, że już nie ma tej ostrości, że możemy, jak to się mówi, po ręku jeździć po skórze. A on, można powiedzieć, że skórę wydziera, a nie przycina tych włosów. Nie ma tej takiej agresywności, tej najlepszej ostrości swojej. No bo tu jest 14 stopni, to było w ramach testów naostrzone tak hardkorowo. Bardzo mały kąt, więc ostrze wtedy jest bardziej wrażliwe na wyginanie się, tępienie, no i po jakichś twardszych, twardsze jakieś rzeczy, to oczywiście takie ostrze jest narażone na szybsze zużywanie się.
Akurat to jest nóż kuchenny, więc go tam może nie używam tak na jakichś bardzo twardych rzeczach, tylko do takiego bardziej dokładnego cięcia. I teraz tak, po tych wszystkich różnych testach na tych skórkach doszedłem do wniosku, że najlepsza jest skórka taka na desce, tak jak tu mam. Tu jest akurat, to jakieś grosze kosztowało, gdzieś na jakimś portalu zakupiłem. Dwustronna skórka, to nie wiem, 30, 40, 50 zł jedna, mniej więcej w tych granicach, jakieś takie pieniądze do przełknięcia. I ta skórka ma dwie strony, jedną ma grubszą, czyli ta skórka jest szorstka, z drugiej strony ta skórka jest tak jakby wykończeniowa, jest bardziej gładka. I ja mam jeszcze do tego zieloną pastę, też ją polecam. I jeżeli chodzi o efekty, to tylko ta grubsza, w moim przypadku, robiąc różne testy na różnych nożach, na różnych stopniach stępienia i tak dalej, to tylko i wyłącznie ta grubsza strona tej skóry działa i zdaje egzamin, i tylko i wyłącznie jeszcze z tą pastą. Bo mam jeszcze pastę o niższej gradacji, stosowałem ją na tej skórce, że tak powiem, drobniejszej, no i tam nie przynosi to efektów. Generalnie tylko ta grubsza skóra, czyli najlepiej mieć jakąś po prostu deskę, żeby to było płaskie, twarde. Ja sobie to wkręcam w imadło, jest mi wygodniej. Oczywiście jak najwyżej. No tylko, że imadło jest metalowe, więc tu też trzeba uważać, bo jak nóż nam gdzieś tam brzdęknie, to się wyszczerbi. O. Może się uda jeszcze trochę wyżej. Trzeba bardzo uważać, bo niestety jak się brzdęknie w imadło, no te imadło jest kute, więc ten nóż się nam wyszczerbi. Próbowałem na skórce, na pasku, i na pasku niestety był efekt taki, ponieważ ten pasek się uginał, jak ostrzyłem ten nóż, tak jak pokazują, jak brzytwy ostrzą. No i ten nóż tak naprawdę, który był na przykład po ostrzeniu, on się robił bardziej tępy, jałowy niż po ostrzeniu już po systemie na świeżo, nie? Także można powiedzieć, że te ostrzenie na pasku skórką, na skórce paska, bardziej tępiło niż ostrzyło. No, szukałem informacji, widzę, że tak brzytwy ostrzą, ale jest niewiele informacji na ten temat. Tutaj akurat mam już dużo tej pasty nałożonej, więc tam troszeczkę tylko przejadę. Postaram się ten film zrobić bez cięć, ewentualnie przyspieszę tempo przy tej operacji, żeby film nie był jakiś za długi. I tak, ja na przykład robię tak, że ustawiam sobie nóż, w miarę staram się łapać kąt taki, z jakim on jest naostrzony, ale żeby trochę dociskać samą końcową krawędź ostrza. I przejeżdżam przykładowo i dociskam mocno. Tak naprawdę ja akurat to robię, niektórzy tam może pokazują, że lekko robią na pasku, szybko. Tu nie, tu ja robię wolno, łapię sobie ten kąt i dociskam ten nóż mocno. Dociskam go mocno, naprawdę, tylko że na końcu, wiadomo, no odrywam do góry przy czubku, żeby tu nie uderzyć w imadło w metal. Także to jest najważniejsze, żeby dociskać mocno, przynajmniej z moich doświadczeń. Jeżeli ktoś ma inne, jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, oczywiście sprawdzę, ale na tyle, co się natestowałem z wykańczaniem ostrza ze skórkami, to najlepiej deska, gruba skóra, pasta zielona do metalu. I mówię, mocne dociskanie po tym ostrzu i na przykład robię 10 ruchów w jedną stronę, później przykładam drugą stronę, też mocno dociskam, także tutaj można troszkę zmęczyć rękę nawet. I robię przykładowo w drugą stronę 10 ruchów, nie? Tak sobie z reguły zaczynam z 10 ruchów. Później robię sobie przykładowo, nie wiem, 8 ruchów w jedną stronę, 8 w drugą. Później robię 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. I te pojedyncze ruchy można sobie tam
można sobie robić ich też więcej, nie wiem, po razie można sobie zrobić na przykład 10-20 razy, w zależności jakie ostrze, jak ono będzie reagowało. No i co, ten nóż on ma, bo tu sztuka polega na tym, żeby ta krawędź tnąca była równa. Jeżeli no, zszycie sobie nóż na schodach gdzieś na betonie, no to ta metoda na skórkę niekoniecznie może zadziałać, bo ta krawędź tnąca będzie jakaś tam pofalowana, nie? A jeżeli ta krawędź tnąca jest wyprowadzona równo, w tym momencie wygładzicie ten koniec tej krawędzi tnącej i on temu nożowi można dosłownie w kilka minut na skórce przywrócić jego taką no agresywną ostrość, można powiedzieć, że ten nóż pewnie zacznie golić. Oczywiście gdzieś tam jak będzie jakaś mała mikroszczerbka, skórka tego nie zlikwiduje. Umówmy się, że to już trzeba jakby poprawiać tą krawędź tnącą już jakimś systemem, czy ręcznie na jakiejś porządnej osełce od nowa, nie? Ale nóż nadal będzie użyteczny, wystarczy dosłownie, nie wiem, mi się wydaje około 5 minut na tej skórce, na tej paście i powiedzmy, jak ten nóż nam służył miesiąc czasu w kuchni, już trochę robi się jałowy, idziemy 5 minut i tak można ileś razy jakby przywrócić tą jego świetność i użyteczność, nie? Także zaczynam, zobaczymy jaki będzie tego efekt. Nie z każdym nożem próbowałem, akurat z tym jeszcze na skórce go nie poprawiałem, chociaż nóż jest już ładnych parę miesięcy albo nawet niecały rok w moim użytkowaniu, służy w kuchni. Także spróbuję, zobaczymy później jak się nóż będzie zachowywał na papierze, czy to zadziała. Oczywiście przewinę, ewentualnie przyspieszę na filmie trochę ten etap tego polerowania, żeby to nie trwało zbyt długo. Ale nie chcę ciąć filmiku, żeby nie było, że tu jakiś jest fotomontaż, czy coś podłożyłem, naostrzyłem ten nóż drugi raz. Także zaczynam działać. O, już się chyba skórka uszkodziła. Już tyle razy używana, odkleiła się chyba. No dobra. To by znaczyło, że trzeba przetestować. Trzeba będzie ją chyba przykleić na nowo. Myślę, że ją po prostu będę musiał naprawić i przykleić ponownie. Dobra, wytrzemy nożyk. Trzeba pamiętać też, że ponoć jakaś ta pasta jest szkodliwa, więc dobrze umyć nóż po takim polerowaniu. Co jest jeszcze istotne, co zauważyłem, żeby nóż, jak tutaj jeździmy po tej skórce, żeby nie bardzo go kłaść, żeby on po prostu po tej krawędzi tnącej, trochę po tej skórce pracował jednak, nie? Czyli nie kłaść go za bardzo należąco, tylko tak starać się, co widzę tak po efektach tego, że bardziej starać się jakby tą krawędzią tnącą prawie po tej skórce pracować. Nie bokiem noża, tylko ta skórka musi jakby o tą krawędź tnącą pracować. O, nie wiem czy to będzie widać. Ja akurat nie jestem zbyt owłosiony, ale o. Mam nadzieję, że to będzie widać, jak tu nóż zaczął golić. Oczywiście on jeszcze trzeba było nad nim trochę popracować. No to nie minęło 5 minut, myślę, tego mojego polerowania.
Ale o, jak widać, wcześniej nie golił wcale. On może nie w każdym miejscu ładnie się wypolerował na tej skórce, ale akurat tym miejscem, co wziąłem teraz, goli. No i zobaczymy teraz na gazecie. O, akurat od tej strony ciężko. Jest sporo lepiej. Oczywiście zależy, jak włókna papieru się ułożą. Nóż nie będzie tak idealnie gładki, bo te zadry gdzieś tam zostaną, ale po prostu będzie użyteczny w kuchni, czy tam w jakimś użytkowaniu, krojeniu. No to akurat skórka mi się zepsuła, więc nie dokończyłem tego dzieła, ale widać, że tu są miejsca, w których ładnie już się podpolerowało. O. Wezmę jeszcze drugą. Nóż kompletnie, na wszystkie sposoby próbowałem, kompletnie nie chciał papieru ciąć. Czyli tu jest po prostu, o, miejscami jest jeszcze jakieś zadziorki są, ale w tym miejscu, co najmocniej jakby tą skórką pracowałem, nóż zaczął już ciąć. Niestety ostrze gdzieś tam będzie nieidealne, ale no, widać, że jeszcze wymaga dopracowania, ale o, w tym miejscu, gdzie jakby najbardziej go wypolerowałem, no niestety, no skórka się tutaj nam zmyła z tej deski, więc nie dokończyłem tego. No należałoby tak nad tym nożem, widzę, nawet 5 minut może by było mało, może z 10 minut, ale widać, że zaczął coś ciąć tym miejscem, gdzie jakby wypracowałem najlepiej na tej skórce, nie? Tak jak mówię, no jakieś tam zadziorki gdzieś zostaną, bo to nie służy do odbudowy krawędzi tnącej, tylko po prostu takiego podostrzenia. Więc to jest doskonała metoda moim zdaniem. Doskonała metoda moim zdaniem jest to do podostrzania noża, wykończenia. Niekiedy jak na jakimś grubym dosyć kamieniu wykańczamy i ten nóż takiej nie ma jeszcze tej krawędzi, nie goli, nie chropie ten papier, to jak popracujemy trochę na skórce, to wygładzi tą pracę tego ostrza, zwiększy agresję, tak jak tutaj ten nóż nie miał agresji, a teraz już widzę miejscem tym właśnie, co najbardziej jakby wypracowałem na tej skórce. To jest stal trochę twardsza, ona po prostu wymaga trochę może pracy więcej. To tutaj już palcem jest ciężko, jak gdyby już czuję, że jak przesuwam, to już się wrzyna w skórę, nie? Także no on wymaga jeszcze te 5, może trochę więcej jak 5 minut pracy. Mówię, każdy nóż jest inny, tu widzę, że się nie wypracował, no ale mówię, skórka się odkleiła, niestety trzeba będzie ją przykleić na nowo, a to potrwa kilka godzin, musi pewnie z jakimś klejem poskręcić to wimadło, ścisnąć i będzie jak nowa. Także tak to wygląda z różnych metod, które próbowałem. Taka deseczka, zielona pasta, pod tym oczywiście umyć porządnie nóż i tak jak mówię, ja to robię dociskając mocno, jak widać na załączonym obrazku, że odkleiła się skórka, ale mówię, ona już trochę ta deska wypracowała. Także dziękuję za uwagę, polecam swoje inne filmy, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, jeżeli coś wywnioskowałeś z tego filmu, coś pomogło, kliknij łapkę, kliknij suba, będzie mi miło i będzie więcej na pewno filmów i motywacji do nagrywania. Pozdrawiam, cześć, hej!